A dzisiaj będę jeździł Bydem Silionem 7, żebyście wy nie musieli. BYD Silion 7 to duży, sportowy SUV. Znacznie większy od Sila U. Ma 4 metry 83 cm długości, a rozstaw osi to 2,98. Olbrzymi bagażnik o pojemności 520 litrów z tyłu i 58-litrowy bagażnik z przodu. Najważniejsze jest jednak to, że samochód powstał na zmodyfikowanej platformie 3.0 przy wykorzystaniu zmodyfikowanego silnika elektrycznego, który teraz kręci się do 23 000 obrotów i z wykorzystaniem zmodyfikowanych baterii Blend. I wszystkie te modyfikacje oznaczają 4,5 sekundy do setki, 530 koni mechanicznych mocy i 502 km zasięgu. No i wreszcie BYD potrafi się ładować mocą 230 kW. Jeśli papierkiem lakmusowym jakości jest dźwięk zamykanych drzwi, to tutaj jest on naprawdę klasy premium. Bo co do tego, że ilość miejsca w środku jest tutaj olbrzymia, nikogo chyba przekonywać nie muszę. Jakość materiałów? Oj, kilka firm mogłoby się tutaj wiele nauczyć. Zupełnie inaczej jest także narysowane wnętrze. Są inne boczki drzwi, inne materiały, no i inny tunel środkowy z ładowarką indukcyjną. Szkoda tylko, że ten dzyndzelek został. Z minusów, które rzuciły mi się w pierwszej kolejności, to pozycja za kierownicą. Siedzi się tutaj zdecydowanie za wysoko, a dodatkowo kierownica jest zamontowana dziwnie nisko. No, sprawia to wrażenie, jakbym siedział na wysokim stołku, a kierownicę miał gdzieś bardzo nisko. Podobnie jak z tym elementem na fotelu pasażera. No po co to mocno wbija się w kolana? Przecież to tylko listwa ozdobna, z której można zrezygnować. Na szczęście miękka. Skoro mamy tak dużą moc, no to muszą być też duże hamulce i 20-calowe felgi. A wycieraczka gdzie? Ani tutaj, ani tutaj. A butelki można schować tu. Teraz fotel ustawiony mam najwyżej, ale oczywiście mogę go obniżyć. Kłopot jednak w tym, że nawet w najniższej pozycji jest on i tak dość wysoko. Gdybym miał się czepiać szczegółów, to widoczność we wstecznym lusterku jest dość ograniczona. No ale zobaczcie, ile tam jest miejsca. Ogrom miejsca. BYD chwali się, że to samochód o sportowych aspiracjach. 4,5 do setki i 215 km na godzinę. Auto jest genialnie wyciszone, zawieszenie bardzo komfortowe, a sztywność układu kierowniczego ma 2 poziomy. I oczywiście warto ją przełączyć od razu w tryb sport. Wtedy auto prowadzi się bardzo przewidywalnie i przyjemnie. I do 140-160 prowadzi się to auto jak wygodną limuzynę. I od razu uspokajam wszystkich życzliwych. W Niemczech takie prędkości są dopuszczalne na niektórych autostradach. Na przykład na autostradzie 66. Bez sensu na przykład, że po włączeniu kierunkowskazu okienko z widokiem z kamery pojawia się na wyświetlaczu centralnym. Czyli wzrok muszę oderwać od drogi, żeby spojrzeć aż tutaj. A dowodem na to, że Silion chce być bardziej sportowy, jest fakt, że można tutaj uruchomić timer. Chciałoby się powiedzieć lap timer. Ale przy prędkościach 180+ robi się trochę nerwowo. Zawieszenie nie daje takiej pewności jazdy, a fotel nie trzyma na boki. No i teraz zapytacie, gdzie będę jechał 200+? Jak to będzie? W Niemczech. No i proszę bardzo, pierwszy lepszy pomiar, 4,3 do setki. No i oczywiście nie chcę wam mówić, że Silion 7 to auto sportowe, ale Chińczycy po raz kolejny wsadzają nogę w drzwi. I mówią, hej, nasz samochód może jechać 215 na godzinę. Panie, a ile to kosztuje? Nie ma jeszcze oficjalnej polskiej premiery, ale w Niemczech to auto wycenione jest na 47 900 albo 58 900 tysięcy euro. I choć w podstawowej specce Comfort mamy już system Dynaudio, to potężną moc, napęd na 2 osie i powiększoną baterię 91,3 dostajecie w wersji Excellence.